Masz wielkie serce dla zwierząt. Zaadoptowałeś psa ze schroniska. Przez całą dobę oglądasz filmy dokumentalno-przyrodnicze i spędzasz wolny czas w rezerwatach przyrody. Jesteś lojalnym członkiem WWF i zawsze gotowy. Chwalisz się swoją wiedzą na temat wszystkich gatunków zwierząt. Naprawdę wszystkich. Ale ten fakt dotyczący zwierząt zupełnie cię zaskoczy. Żubry i łosie wróciły do Niemiec. Nie uwierzysz, bowiem żubry i łosie zostały wytępione na tych terenach dawno temu. Dowiadujesz się, że gatunek żubra został odtworzony m.in. w Polsce i Niemczech. Obecnie w Europie żyje ponownie około 7 000 żubrów na wolności. Jednak gatunek ten jest nadal zagrożony i dlatego podlega ścisłej ochronie. Łosie są również regularnie widywane w Niemczech. Jest tu nawet słynny łoś o imieniu Bert. Dzięki obroży z GPS Uniwersytet w Eberswalde może obserwować zachowanie Berta. Wyjątkowa sprawa. Bert od czasu do czasu odwiedza stado krów. Chwileczkę, krów? Musicie to zobaczyć. Pakujecie walizki i ruszacie w drogę. Po chwili spotykasz pracownika WWF. Przechodzisz od razu do rzeczy. Hi! Sag mal, weißt du, warum Bert hier in der Kuhherde lebt? Ja, wir vermuten, dass Bert aus Polen hierher eingewandert ist und jetzt aus Mangel an einer Gefährtin zwischen Kühen lebt. Denn einst waren Elche und Wiesente hier heimisch und wurden ausgerottet. Dank Artenschutzgesetzen und Jagdverboten erholen sich die Bestände, auch in Polen. Wenn du also auf der Suche nach Elchen bist, musst du dorthin, denn Bert fehlt es offensichtlich an einer Bertha. Er hat keine Bertha? Obudził się w tobie obrońca przyrody. Musisz pomóc Bertowi. Otwierasz pierwszą aplikację randkową, aby znaleźć Bertowi partnera. O nie, łosie w ogóle nie umawiają się na randki. Bierzesz sprawy w swoje ręce i szukasz Berty w staroświecki sposób. Przemierzasz polskie lasy w poszukiwaniu Berty, ale bezskutecznie. Siri? Wer weiß, wo Elche in Polen leben? Kontaktieren Sie die Westpommersche Gesellschaft für Naturkunde in Polen. Szybko jednak zdajesz sobie sprawę, że nie masz zasięgu. Wspinasz się na najwyższą górę, jaką uda ci się znaleźć. W końcu trafiasz na kogoś z Zachodnio-Pomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Es gibt etwa 300 Wisente im Westpommer und eine Herde lebt circa 30 bis 40 Kilometer von Deutschland entfernt. Es gibt auch Elche, die in der Nähe von der deutschen Grenze leben und regelmäßig überfällen. Allerdings gibt es viele Hindernisse, die überwinden müssen. Jesteś zdruzgotany. Jakie to mogą być przeszkody? Myślisz o wyciętych lasach, monokulturach, osuszonych torfowiskach, drogach, samochodach, pociągach, wioskach, płotach granicznych i kłusownictwie. Am besten fragst du Tobias Kümmeler von Humboldt-Universität. Masz nadzieję. Czy jest jeszcze szansa dla Berta i Berty? Jesteś w drodze na Uniwersytet Humboldta. Prowadzone są tam badania nad rozprzestrzenianiem się żubrów i łosi z Polski do Niemiec. Co musiałoby się zmienić, żeby Berta odnalazła Berta? Elche mögen vor allem Wälder, Feuchtgebiete und Moore und Wiesente brauchen Landschaften, wo sich Wälder und Wiesen abwechseln. Jetzt haben wir historisch viele dieser Lebensräume zerstört, weil wir Landwirtschaft betreiben oder Siedlungen bauen. Und die Tiere müssten überhaupt erstmal zu uns kommen können. Was vor allem aber wichtig ist, ist, dass wir diese Tiere bei uns in unseren Landschaften akzeptieren. Zdziwiony przełączasz się na autopilota i bezcelowo przeglądasz swoje kanały w mediach społecznościowych. To szczęście, że Facebook i spółka śledzili cię. Natknąłeś się na unijny projekt Interreg Łoś Bonasus Crossing oraz na ogłoszenie Centrum Badań Krajobrazu Rolniczego. Losch Bonasus Crossing begleitet die Rückkehr von Elch und Wiesent von Polen nach Deutschland. Zusammen mit Partnern und Akteuren aus Deutschland und Polen erarbeiten wir Lösungen für ein gemeinsames Zusammenleben. Koexistenz zwischen Elch, Wiesent und Mensch ist möglich, wenn Menschen frühzeitig über mögliche Risiken informiert sind und dazu bereit sind, Toleranz gegenüber diesen großen Tieren aufzubauen. Wspaniałe przesłanie. Łoś Bonasus Crossing staje w obronie ludzi i zwierząt. Nie wiadomo jeszcze, czy Bert spotka kiedyś swoją Bertę. Jednak w przyszłości łosie i żubry dalej będą przekraczać granice.
Łoś Bonasus Crossing towarzyszy naturalnym powrotom obu gatunków z Polski do Niemiec. W ramach projektu finansowanego przez UE Interreg opracowuje się rozwiązania dotyczące współistnienia ludzi, żubrów i łosi.